Cześć, tu Valencianistas z AppGallery. Wydarzenie Azur-Tan Heist staram się grać zawsze o tej samej godzinie, ponieważ pozwala mi to na prowadzenie statystyk i porównywania wyników. Nie inaczej było dzisiaj. Dlatego chciałbym Was zaprosić na szybki skrót, w którym pokażę Wam moją taktykę na to wydarzenie i podzielę się spostrzeżeniami. Dbając o Twój czas, wideo jest nagrane z dwukrotnym przyspieszeniem. Jeżeli jakiś szczegół uciekł Twojej uwadze, możesz napisać do mnie w komentarzu lub zwolnić wideo w ustawieniach na YouTube. Zacznę od końca, to znaczy od nagród. Nie są one porywające, dlatego uważam, że nie warto zużywać na to wydarzenie buffów z plecaka. Talent Wielki Marsz jest natomiast wskazany, chociaż dzisiaj poprzez wydarzenie z rajdami na zakażonego Behemota MK2 go nie użyłem. Gracze z odblokowanym działkiem plazmowym mogą, a raczej powinni, uruchomić je na to wydarzenie. To sporo pomaga. Pamiętaj jednak, że działko plazmowe jest aktywne przez 15 minut, a wydarzenie dłużej. Sam musisz wycyrklować, w którym okresie wydarzenia będzie Ci ono najbardziej potrzebne. Jest to krótki event, więc nie trać czasu na czytanie raportów ze zbierania beczek z gazem. Warto jednak poświęcić chwilę na raport ze skanowania pola gazu zajętego przez przeciwnika. Na polach Azur-Tan Heist panują zasady, że pokonani bohaterowie mają krótką przerwę, podczas której nie możesz ich ponownie użyć. Z racji, że event trwa tylko 27 minut, to każda przerwa w dostępności Twoich najsilniejszych bohaterów przyprawia o ból głowy. Co zatem zrobić, żeby móc używać ich jak najdłużej? Dlaczego niektórzy gracze mają w ciągłym użyciu swoje najsilniejsze marsze? Otóż tajemnica, która się za tym kryje, jest dosyć łatwa do rozszyfrowania. Mianowicie, jak już pewnie sam zauważyłeś, wysyłam do ataku swój główny team złożony z Trish, Jeba oraz Wolfa, a po wygranym ataku wycofuję ten skład i czym prędzej wysyłam drugi, a nawet trzeci, który wchodzi na oczyszczone pole gazowe. Oczywiście ta taktyka ma swoje minusy, bo za chwilę rywal może znowu zaatakować ten słabszy skład i wygrać. Wtedy ponawiamy atak. Aż do wyczerpania bohaterów rywala. Gorzej, jeżeli przeciwnik także zna tą taktykę i ją stosuje. Doświadczenie podpowiada, że są dwa wyjścia. Albo co chwilę wzajemnie wyrzucacie się z pola gazowego, albo jeden z Was musi się przenieść w inną lokalizację lub porzucić sporne pole gazowe i poszukać innego. Według mnie decyduje taktyka na przeczekanie. Pozostaje jeszcze kwestia talentów i zabijania zombie pojawiających się na mapie. W zależności od tego, jak mocny się czujesz, musisz obrać odpowiednią dla siebie ścieżkę talentów. Wszak można zyskać punkty gazu nawet po nieudanym ataku. Wtedy możemy atakować dowolnie wybrane pole gazowe, nie martwiąc się porażką, a punkty zwiększają się po każdym niepowodzeniu w odbiciu pola gazowego. Jest jednak limit 1500 punktów gazu za niepowodzony atak na minutę. Więc taktyka wysyłania 6 marszów przez 27 minut w kółko i w kółko na jedno pole gazowe w oczekiwaniu na setki tysięcy punktów gazu może nie przynieść rezultatu, jaki oczekujemy. Możesz również zyskać punkty gazu zabijając zakażonych i jest to jedna ze ścieżek, którą mogą obrać słabsi gracze, którzy są wyrzucani nawet z pól pierwszego poziomu. Wracając jednak do dzisiejszej walki. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie wygrać większość walk o pola gazowe oraz przytrzymać te pola przez chwilę, to górna ścieżka talentów jest dla Ciebie, a zwłaszcza drugi talent, który zwiększa możliwość marszu o 12 000 żołnierzy. To bardzo duża przewaga. Jeszcze parę zdań o walce o środek. Postaraj się zachować swój pierwszy marsz i drugi, jeżeli masz taką możliwość, na walkę w środku. O ile nie jesteś jednym z najsilniejszych graczy w swoim państwie, to ciężko Ci będzie utrzymać środkowe laboratorium dłużej niż kilka sekund. Ale uwierz mi, że każda sekunda w środku sprawia frajdę i polecam puścić tam marsz każdemu, nawet graczowi free to play. Przemiał w środku jest tak duży i tak częsty, że każdy ma szansę, by wejść tam chociaż na chwilę. Marsz wysłany do środkowego laboratorium nie zabiera nam slotu, to znaczy, że możemy wysłać bohaterów do środka, a pozostałe nadal 6 marszów wykorzystać do atakowania zakażonych lub zbierania gazu z pól. Taktyka atak na pola, zebranie gazu, atak na kolejne pola. W międzyczasie staramy się znaleźć zakażonych, póki moc jeszcze tkwi w bohaterach.
Zostawiam jeden wolny marsz do ataku zakażonych i systematycznie staram się znajdować surowce gazowe, które wypadają z pól po ich pierwszym przejęciu. Jest to dość żywa gra, bo jak wszyscy wiemy, wydarzenie jest dość krótkie, a na darmowe beczki z gazem zawsze jest duży popyt. Nawet mając w pobliżu niezajęte pola gazowe, staram się jednak nie ruszać go, by mieć chociaż jeden wolny marsz. Zwłaszcza na początku przydaje się on, żeby rozbudować talenty w wydarzeniu. Dlatego jeżeli cały czas masz pod górkę z punktacją w Azur-Tan Haste, proszę Cię, żebyś grał do końca. Walczysz o swoje punkty i swoje medale oraz przyspieszenia badań, a każde kolejne przejęte pole gazowe przybliża Cię do kolejnego kamienia milowego w rankingu wydarzenia. Więc jeżeli jest możliwość zebrania większej ilości pól gazowych w innym miejscu, zrób to. Pamiętaj, że gra daje Ci co jakiś czas darmowe, zaawansowane przeniesienia. Nie wahaj się ich używać. Tak jak wspomniałem, to Twoja decyzja, czy masz szansę walczyć w miejscu, gdzie jesteś, czy lepiej jest się przenieść. Tu nie ma miejsca na dumę. Nauczyłem się, że to gra matematyczna i jedynie co może poprowadzić Cię do końcowego zwycięstwa, to chłodna kalkulacja. Więc jeżeli ktoś systematycznie wyrzuca Cię z pola gazowego, to lepiej jest spróbować innego miejsca. I nigdy, przenigdy nie zapominaj o wyrzuconych z pól gazowych beczkach z gazem. To naprawdę może zmienić Twój wynik.